Strängnäs położone jest na południowym brzegu jeziora Mälaren, około 110 km na zachód od Sztokholmu. Populacja miasta to około 15 tysięcy mieszkańców. Swoją historią miasto sięga czasów wikingów, a słynie m.in. z katedry, w której Gustav Vasa został wybrany na króla. Dynamiczna sielanka. Tak określają to miasto jego mieszkańcy. Tutaj można znaleźć czarującą atmosferę małego miasteczka nad wielkim jeziorem, połączoną z dynamicznym życiem biznesowym. Biznes zostawmy gdzieś z boku. Sprawdzimy, czy faktycznie można tu poczuć prawdziwą sielankę. Po tym krótkim wstępie pora się przywitać i zacząć naszą wędrówkę. Tak więc witajcie! Na niewielkim wzgórzu Kvarnkullen znajduje się wiatrak. Na przestrzeni lat istniało tu kilka różnych młynów. Pierwszy z nich został zbudowany w latach 30. XVII wieku. Ten, który oglądacie, został zbudowany w 1855 roku i jest modelem holenderskim. Posiada on stały młyn z obrotową pokrywą. 6 skrzydeł, które kiedyś pokrywane były płótnem żaglowym, mają średnicę zagarnięcia 21,5 metra, co daje obwód na końcach skrzydeł 67,5 metra. Czyli jeśli narysowalibyśmy okrąg w oparciu o krańcowe punkty skrzydeł, miałby on właśnie taki obwód. Moc pozyskiwana z wiatru była przekazywana przez wał napędowy, blok serca do 4 kamieni młyńskich. Młyn jest w tak dobrym stanie, że mógłby działać do dziś. W 1918 roku ostatni właściciel postanowił pozbyć się młyna. Ostatecznie wiatrak został sprzedany miastu i od tej pory można go podziwiać, nie będąc pracownikiem młyna. Schodzimy w dół do samego jeziora Mälaren, trzeciego co do wielkości jeziora w Szwecji. Spacerując nabrzeżem mijamy piękną marinę i kilka przykładów sztuki ulicznej. Zatrzymajmy się na chwilę. Ta rzeźba z brązu przedstawia sygnalistę z czasów, kiedy nie było mostu pomiędzy stałym lądem a wyspą, na której żył autor tego monumentu. Na jakie przykłady sztuki ulicznej można trafić? Sami zobaczcie. Znajdujemy się na głównym placu miasta, choć trzeba przyznać, że obecnie jest on traktowany jako parking wokół kwadratowej fontanny, symbolizującej 4 pory roku. Mieszkańcy bardziej upodobali sobie urokliwe miejsce, jakim jest marina, i wokół niej dzieje się dużo więcej. Ludzie tam spacerują, spędzają czas w restauracjach czy po prostu zażywają relaksu. Te świetnie zachowane uliczki to część obszaru o nazwie Czerwone Dzielnice. Proszę nie mylić z dzielnicą Czerwonych Latarni. Ten historyczny obszar ciągnie się na zachód od katedry w kierunku Västerviken i jest wraz z obszarem młyna częściami miasta, które uniknęły wielkiego pożaru w 1871 roku.
Idziemy najstarszą ulicą miasta. To Lilgotan z jej brukiem i rzędem kamieni burmistrza pośrodku. Nie wiem, czy to ówczesny burmistrz zafundował ten bruk, czy może się na nim spektakularnie wywrócił. Skąd wziął swoją nazwę, nie wiadomo. A może ktoś z widzów wie? Jeśli tak, to proszę o komentarz pod filmem. Na budynkach lub w ich okolicy znajdują się tablice informacyjne, z których można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym miejscu. Na szczycie wzgórza wznosi się katedra Strängnäs, która jest symbolem miasta. To tutaj 6 czerwca 1523 roku Gustav Vasa został wybrany królem. Katedra w Strängnäs, nosząca wezwanie świętych apostołów Piotra i Pawła, powstała jako trzynawowa gotycka świątynia ceglana na miejscu pierwotnego drewnianego kościoła. Na początku XII wieku w miejscu obecnej katedry zbudowany został drewniany kościół klepkowy, który z kolei powstał na dawnym miejscu składania ofiar przez wikingów z wykorzystaniem charakterystycznej dla nich ornamentyki. Wokół katedry znaleziono 7 kamieni runicznych, z których większość pochodzi z połowy XI wieku. Około 1250 roku do Strängnäs przybyli Dominikanie i rozpoczęli budowę klasztoru i kościoła w północnej części miasta, w miejscu męczeńskiej śmierci świętego Eskila. Kim był Eskil, wyjaśniam w filmie o Eskilstunie. Podczas budowy Dominikanie korzystali ze wskazówek budowniczych kościoła Najświętszej Marii Panny w Sigtunie. Według niepotwierdzonych informacji częściowo ukończona świątynia miała być latem 1291 roku konsekrowana przez biskupa Anunda Jonssona, ale spłonęła tego samego dnia. Dziwne. Prace budowlane wznowiono i powtórna konsekracja gotowej świątyni miała miejsce przypuszczalnie około 1334 roku. Przez lata rozbudowywano świątynię do obecnych rozmiarów. W latach 1907–1910 podjęto zakrojoną na szeroką skalę restaurację katedry. Jeśli trafisz do Strängnäs w złą pogodę, możesz ciekawie spędzić czas w oddalonym o 6 km od miasta niesamowitym Muzeum Arsenalen. Potocznie nazywane Muzeum Czołgów jest jednym z najlepszych tego typu muzeów, w jakim byłem. W swoich zasobach posiada niesamowite pojazdy, a ekspozycje wzbogacono o scenki rodzajowe. Jeśli interesuje Cię historia wojskowości z poziomu pojazdów zarówno gąsienicowych, jak i kołowych, to polecam to miejsce. Dla tych, którzy w najbliższym czasie nie mają w planie odwiedzenia tego muzeum, a chcieliby zobaczyć więcej niż w tym filmie, zapraszam na cały film o Arsenalen. Dostępny jest na moim kanale. To jedynie kilka atrakcji, jakie Strängnäs oferuje. Jak na tak małe miasto, to i tak dużo. Warto tu przyjechać i poczuć tą sielskość, o której mówiłem na początku filmu. Tu jest to, czego nie znajdziecie w dużych miastach.
Z ręką na sercu polecam to miejsce na weekendowy wypad. Dobrze go zaplanujcie, gdyż kilka godzin na zwiedzanie wszystkich atrakcji może nie wystarczyć. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Jeśli masz ochotę, zasubskrybuj kanał i napisz komentarz pod filmem. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.